Istnieje w nas fundamentalne pragnienie bycia widzianym i kochanym. Ale co się dzieje, gdy to pragnienie prowadzi nas w relację, która zamiast nas budować, powoli nas demontuje, kawałek po kawałku? Co się dzieje, gdy więź, która miała dawać poczucie bezpieczeństwa, staje się źródłem nieustannego niepokoju i emocjonalnego wyczerpania? To nie jest opowieść o głośnych dramatach. To opowieść o cichym znikaniu, o tym, jak powoli, niemal niezauważalnie tracisz dostęp do własnych uczuć, myśli i pragnień, kiedy wikłasz się w dynamikę, która zamiast cię karmić, systematycznie cię osłabia. Zapraszam cię w podróż do zrozumienia tego złożonego procesu. Nie po to, by rozdrapywać rany, ale by je oświetlić, zrozumieć ich naturę i ostatecznie otworzyć drogę do głębokiego, trwałego uleczenia. Spróbujmy na chwilę zapomnieć o słowie toksyczna. Stało się ono tak powszechne, że czasem zasłania istotę problemu. Pomyśl o tym inaczej. Zdrowa relacja jest jak życiodajna przestrzeń. Jest w niej miejsce na twoją autentyczność, na twoje błędy, na twój rozwój. Czujesz w niej akceptację, szacunek, zaufanie i troskę. Wiesz, że możesz swobodnie oddychać, wyrażać siebie bez lęku przed karą czy odrzuceniem. Masz poczucie, że jesteś widziany i doceniany za to, kim jesteś. Mówimy tu o relacji, która zamiast wspierać twój rozwój, sukcesywnie go hamuje i ogranicza. To środowisko przesiąknięte subtelną, a czasem jawną krytyką, manipulacją, emocjonalnym szantażem. Nie ma w nim tlenu dla twojego prawdziwego ja. Twoja energia życiowa, zamiast zasilać twój wzrost, jest nieustannie angażowana w próbę przetrwania, w łagodzenie napięć, w odgadywanie oczekiwań. Dzień po dniu czujesz się coraz bardziej zmęczony, wyczerpany, jakbyś nosił niewidzialny ciężar. Zaczynasz wątpić w swoje własne postrzeganie rzeczywistości. Głos krytyki, który słyszysz z zewnątrz, staje się twoim wewnętrznym dialogiem. Może to ze mną jest coś nie tak. Może gdyby z mojej strony pojawiło się więcej wysiłku, więcej spokoju, wszystko by się zmieniło. To jest najgroźniejszy mechanizm – internalizacja winy. Zaczynasz wierzyć, że problem leży w tobie, bo już nie pamiętasz, jak to jest czuć się swobodnie i bezpiecznie w obecności drugiej osoby. Wiele osób tkwi w takim układzie przez lata, uwięzionych w skomplikowanym splocie przywiązania i bólu. Pamiętasz przecież te dobre chwile, te momenty, w których wszystko wydawało się możliwe. To one tworzą najsilniejsze kajdany, więź traumatyczną. To potężny mechanizm psychologiczny oparty na cyklu napięcia i ulgi. Po okresie krytyki, chłodu czy konfliktu następuje moment pozornego spokoju, czułości, obietnica zmiany. Ten nieregularny, przerywany dopływ pozytywnych bodźców działa na mózg jak uzależnienie. Tworzy potężną zależność emocjonalną. Trzymasz się kurczowo tych dobrych chwil, bo wizja opuszczenia tej relacji wydaje się straszniejsza niż trwanie w niej. Do tego dochodzi potężny mechanizm zwany dysonansem poznawczym. Twój umysł, nie mogąc znieść sprzeczności między przekonaniem kocham tę osobę i ona kocha mnie, a bolesnym doświadczeniem krzywdy, zaczyna racjonalizować i usprawiedliwiać złe traktowanie. Pojawiają się myśli, to był tylko zły dzień, przecież nie o to chodziło, to wszystko z powodu stresu. Gdy to robisz, by zmniejszyć wewnętrzne napięcie, w efekcie jeszcze głębiej pogrążasz się w iluzji, że wszystko da się naprawić. Lęk przed samotnością, przed nieznanym, paraliżuje cię. I tak tkwisz w zawieszeniu, mając nadzieję, że druga osoba w końcu się zmieni, nie rozumiejąc, że destrukcyjny wzorzec jest fundamentalnym elementem tej dynamiki. Uznanie tego paradoksu, tej mieszanki miłości, nadziei, lęku i cierpienia jest pierwszym, odważnym krokiem ku wolności. To akt ogromnego współczucia dla samego siebie, przyznanie, że twoja walka jest prawdziwa i niezwykle trudna. A ta destrukcja rzadko jest podawana wprost. Najczęściej sączy się powoli, w codziennych interakcjach. Zaczyna się subtelnie. Może to być ciągła, zawoalowana krytyka, przebrana za troskę lub szczerość. Twoje pasje są umniejszane,
Naprawdę chcesz tracić na to czas? Twoje sukcesy trywializowane to był po prostu szczęśliwy traf. A twoje uczucia, kwestionowane i unieważniane, przesadzasz. Jaka z ciebie osoba przewrażliwiona. Znowu dramatyzujesz. Ten proces, nazywany gaslightingiem, to coś więcej niż kłamstwo. To systematyczne podważanie twojej percepcji, które sprawia, że zaczynasz wątpić we własne zmysły i zdrowie psychiczne. Czujesz się zdezorientowany, jakbyś tracił grunt pod nogami. Potem pojawia się kontrola. Znowu, często pod płaszczem miłości i troski. Sprawdzanie telefonu, wypytywanie o każdą minutę spędzoną osobno, subtelne zniechęcanie do spotkań z przyjaciółmi czy rodziną. Nagle orientujesz się, że twój świat skurczył się do jednej osoby. Ludzie, którzy kiedyś byli twoim systemem wsparcia, są teraz przedstawiani jako zagrożenie dla waszej relacji. To celowa izolacja. Osamotniony człowiek jest łatwiejszy do kontrolowania, ponieważ jego jedynym punktem odniesienia staje się perspektywa partnera. Twoje granice są nieustannie naruszane. Twoje nie jest ignorowane lub traktowane jako punkt wyjścia do dalszej presji. Twoja potrzeba przestrzeni osobistej jest odbierana jako odrzucenie lub atak. Czujesz, jakby twoje terytorium psychiczne i fizyczne było nieustannie naruszane. A gdy próbujesz się bronić, spotykasz się z szantażem emocjonalnym. Jeśli mnie naprawdę kochasz, to robisz mi ogromną przykrość swoim zachowaniem. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiono. Poczucie winy staje się podstawowym narzędziem do wymuszania uległości i utrzymania kontroli. W tych relacjach rzadko jest równowaga. Jedna strona nieustannie daje czas, energię, zrozumienie, wsparcie emocjonalne, a druga głównie bierze, oczekując, że jej potrzeby będą zawsze na pierwszym miejscu. Jesteś emocjonalnym i logistycznym zapleczem dla kogoś, kto rzadko kiedy z prawdziwą ciekawością pyta, czego ty potrzebujesz. A kiedy dochodzi do konfliktu, rzadko słyszysz szczere „przepraszam”. Wina jest niemal zawsze przerzucana na ciebie. Z czasem zaczynasz nieustannie uważać na słowa i czyny, próbując przewidzieć nastrój drugiej osoby, aby uniknąć konfliktu. Przestajesz być równorzędnym uczestnikiem relacji, a stajesz się jej strażnikiem, nieustannie zarządzającym kryzysem. Nikt świadomie nie wchodzi w taki układ. Na początku jest inaczej. Jest uwaga, jest czar, jest intensywność, która daje poczucie bycia w centrum wszechświata. Ta początkowa faza jest tym, co buduje fundament zależności. Kiedy powoli zaczynają się pojawiać destrukcyjne zachowania, ty jesteś już w tej relacji z całym swoim zaangażowaniem, a twoje serce i nadzieja zostały zainwestowane. I to właśnie ta nadzieja na powrót do dobrych czasów trzyma cię w miejscu, gdy rzeczywistość staje się coraz trudniejsza do zniesienia. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego tak trudno jest odejść, musimy sięgnąć głębiej. Musimy zrozumieć, dlaczego te dynamiki w ogóle powstają. Zrozumienie tego jest kluczowe, by uwolnić się od paraliżującego ciężaru winy. To rzadko jest prosta historia o złym człowieku i dobrej ofierze. To najczęściej opowieść o dwóch osobach, których nierozwiązane problemy wewnętrzne wchodzą w bolesną interakcję. Często jest to nieświadomy taniec dwóch zranień, które idealnie do siebie pasują. Osoba, która rani, często sama nosi w sobie głębokie, nieprzepracowane traumy lub deficyty z dzieciństwa. Jej potrzeba kontroli może wynikać z panicznego lęku przed porzuceniem. Jej nieustanny krytycyzm może być projekcją jej własnego, niszczącego wewnętrznego krytyka. To nie jest usprawiedliwienie dla krzywdzących zachowań. Krzywda jest zawsze krzywdą, ale jest to wyjaśnienie, które pozwala przenieść ciężar odpowiedzialności z twoich barków. To nie twoja wina, że ta osoba ma takie, a nie inne mechanizmy. A dlaczego właśnie ty tkwisz w tej relacji? Często odpowiedź również leży w twojej osobistej historii. Jeśli w dzieciństwie nauczono cię, że na miłość trzeba zasłużyć, że twoje potrzeby nie są ważne, że musisz opiekować się emocjami dorosłych, to w dorosłym życiu taka dynamika może wydawać ci się podświadomie znajoma. Twój wewnętrzny system nawigacyjny, ukształtowany we wczesnych latach,
może być rozregulowany. Prowadzi cię nie tam, gdzie jest zdrowo i bezpiecznie, ale tam, gdzie jest znany schemat. Czasem na głębokim, nieświadomym poziomie wybieramy partnerów, którzy zmuszają nas do konfrontacji z naszymi najgłębszymi ranami, z poczuciem bycia niewystarczającym, lękiem przed odrzuceniem, z potrzebą ratowania innych. To bolesna lekcja, ale jej celem może być właśnie ostateczne uleczenie tych starych zranień. Co więcej, twoje największe zalety, empatia, lojalność, zdolność do wybaczania, siła, mogą zostać wykorzystane przeciwko tobie. Osoba raniąca często podświadomie wyczuwa te cechy i używa ich, by utrzymać cię przy sobie. Twoja empatia sprawia, że próbujesz ją zrozumieć i usprawiedliwić. Twoja lojalność każe ci trwać mimo wszystko. Twoja siła pozwala ci znosić więcej niż powinieneś. Dodatkowo, społeczeństwo często nie rozumie tej złożoności. Pytania w stylu „dlaczego po prostu nie odejdziesz?” są niezwykle bolesne, ponieważ ignorują potęgę więzi traumatycznej, lęku i zniszczonego poczucia własnej wartości. Takie pytania tylko pogłębiają poczucie izolacji i wstydu. Niskie poczucie własnej wartości i lęk przed samotnością to potężne siły, które trzymają nas w takich miejscach. Jeśli w głębi duszy nie wierzysz, że zasługujesz na bezwarunkową miłość i szacunek, zaakceptujesz ich brak jako normę. Jeśli perspektywa bycia samemu przeraża cię bardziej niż codzienne cierpienie, będziesz trwać, łudząc się, że cokolwiek jest lepsze niż nic. Prawda jest jednak taka, że pustka po destrukcyjnej relacji jest przestrzenią na uzdrowienie i oddech, podczas gdy trwanie w niej jest powolnym zanikaniem za życia. I tak, z lęku przed samotnością i z nadziei na zmianę często płacimy ogromną cenę. Cena, jaką płacisz za trwanie w takiej relacji, dotyka każdej sfery twojego istnienia. Na poziomie psychicznym i emocjonalnym twoje poczucie własnej wartości zostaje systematycznie degradowane. Zaczynasz postrzegać siebie przez pryzmat krytyki partnera. Czujesz się niekompetentny, nieatrakcyjny, niewystarczający. Pojawia się chroniczny lęk, stałe napięcie i oczekiwanie na kolejny emocjonalny cios. To życie w ciągłym stanie podwyższonej gotowości, które wyczerpuje system nerwowy. Smutek i poczucie beznadziei mogą przerodzić się w głęboką depresję. Tracisz zainteresowanie pasjami, które kiedyś dawały ci radość, izolujesz się od ludzi. Twoja tożsamość powoli się rozmywa. Kim jesteś bez tej relacji? To pytanie może budzić przerażenie, bo przez długi czas twoja tożsamość była definiowana przez potrzeby i reakcje drugiej osoby. Twoje ciało również płaci wysoką cenę. Chroniczny stres to nie tylko uczucie. To konkretna biochemiczna reakcja organizmu. Długotrwały, podwyższony poziom hormonów stresu, takich jak kortyzol i adrenalina, sieje spustoszenie. Pojawiają się chroniczne bóle głowy, napięcie w karku i ramionach. Twój układ trawienny buntuje się. Bóle brzucha, wzdęcia, zgaga stają się codziennością. Masz problemy ze snem, albo nie możesz zasnąć, bo umysł analizuje każdą rozmowę, albo budzisz się w środku nocy z uczuciem lęku. Twój apetyt może być zaburzony. Twój system odpornościowy słabnie. Stajesz się podatny na częste infekcje. Ciało nie kłamie. Ono komunikuje ból i przeciążenie, wysyłając sygnały, których umysł, uwikłany w sieć racjonalizacji i nadziei, często nie chce przyjąć do wiadomości. Kiedy wreszcie przyznamy przed sobą, jak wysoką cenę płacimy, pojawia się pytanie, co dalej? Jak wyjść z tego cyklu? Musisz wiedzieć, że zakończenie takiej relacji to nie jest pojedynczy akt, ale proces. To podróż, która wymaga odwagi, przygotowania i ogromnej dawki samowspółczucia. Pierwszym krokiem jest podjęcie wewnętrznej, nieodwołalnej decyzji. To moment, w którym twoje pragnienie życia, wolności i zdrowia staje się silniejsze niż lęk. To głębokie wewnętrzne zobowiązanie wobec samego siebie, że wystarczy, że zasługujesz na spokój. To nie jest nie powiedziane drugiej osobie. To jest najgłośniejsze, najbardziej fundamentalne tak dla twojego własnego istnienia.
Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania na zewnątrz, spędź czas z tą decyzją w środku. Pisz o niej w dzienniku. Przypominaj sobie wszystkie sytuacje, które doprowadziły cię do tego punktu. To zbuduje twoją determinację. Drugim krokiem jest praktyczne przygotowanie. Jeśli jesteś zależny finansowo, zacznij tworzyć tajny plan. Odkładaj pieniądze, jeśli to możliwe. Szukaj pracy, rozwijaj umiejętności, skontaktuj się z organizacjami pomocowymi. To nie są zimne, logistyczne kalkulacje. To akty budowania twojej niezależności. Jeśli obawiasz się o swoje bezpieczeństwo fizyczne, stwórz plan ewakuacji. Powiedz zaufanej osobie o swoich zamiarach. Przygotuj torbę z najważniejszymi dokumentami i rzeczami osobistymi. Zabezpiecz swoje finanse. To akty miłości własnej i dbania o swoje przyszłe, bezpieczne ja. Trzecim krokiem jest sama rozmowa i postawienie granicy. Gdy nadejdzie gotowość, zakomunikuj swoją decyzję w sposób jasny, stanowczy i nie pozostawiający miejsca na negocjacje. Używaj komunikatów ja. Decyduję się zakończyć tę relację. Nie odnajduję w tym związku szczęścia i nie widzę możliwości zmiany. Potrzebuję iść dalej swoją drogą. Unikaj oskarżeń i nie daj się wciągnąć w długą dyskusję o tym, czyja to wina. To nie jest debata. To jest oświadczenie twojej woli. A potem następuje najważniejsza część – postawienie i utrzymanie granicy. Najskuteczniejszą granicą jest często całkowite zerwanie kontaktu. Zablokowanie numeru, usunięcie z mediów społecznościowych. To nie jest akt okrucieństwa. To jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której twój system nerwowy może wreszcie odpocząć, a ty możesz zacząć proces gojenia. Czwartym krokiem jest nawigowanie po okresie bezpośrednio po rozstaniu. Przygotuj się na trudne emocje. Poczujesz ból, tęsknotę, pustkę. To naturalne. Będziesz opłakiwać nie tylko osobę, ale przede wszystkim nadzieję, którą w tej relacji pokładano. Będziesz opłakiwać marzenia o przyszłości, która nigdy się nie wydarzy. Pojawi się poczucie winy i lęk przed samotnością. W tych chwilach wracaj do powodów swojej decyzji. Czytaj swoje zapiski z dziennika. Trzymaj się prawdy o swoim doświadczeniu jak fundamentu. Pozwól sobie na te wszystkie uczucia. Płacz. Daj sobie czas na żałobę. Należy również przygotować się na próby ponownego nawiązania kontaktu przez drugą stronę. Nagłe wiadomości, obietnice zmiany, próby wzbudzenia litości lub winy. Konsekwentne trzymanie granicy braku kontaktu jest w tym momencie kluczowe dla twojego uzdrowienia. Ale samo odejście to dopiero początek. Prawdziwa podróż uzdrowienia odbywa się w twoim wnętrzu. Poszukaj profesjonalnego wsparcia. Terapia u dobrego psychologa lub psychoterapeuty to nie znak słabości, ale mądrości. To jak współpraca z kimś, kto zna mechanizmy psychologiczne, które doprowadziły cię do tego miejsca. Pomoże ci on zrozumieć głębsze wzorce, przepracować bolesne doświadczenia i odbudować z gruzów poczucie własnej wartości w bezpiecznej, nieoceniającej przestrzeni. Zbuduj swój system wsparcia. Nie musisz przez to przechodzić w samotności. Otwórz się przed zaufanymi przyjaciółmi, rodziną. Poszukaj grup wsparcia dla osób, które przeszły przez podobne doświadczenia. Dzielenie się swoją historią i słuchanie innych ma ogromną moc uzdrawiającą. Przypomina ci, że twoje przeżycia są realne i nie jesteś odosobnioną osobą w swojej walce. Zacznij proces odzyskiwania siebie. To powolne, codzienne odkrywanie, kim jesteś bez tej relacji. Zacznij od małych pytań. Co ja naprawdę chcę zjeść na obiad? Jaki film ja chcę obejrzeć? Jaka jest moja autentyczna opinia na ten temat? Przez długi czas twoje preferencje były podporządkowane komuś innemu. Teraz uczysz się na nowo słuchać siebie. Wróć do pasji, które porzuciłeś. Odkryj nowe. Zacznij pisać dziennik, by usłyszeć swój własny głos, bez zakłóceń. Dbaj o swoje ciało. Odżywiaj je dobrze. Ruszaj się, śpij. Każdy akt dbania o siebie jest wiadomością dla twojej podświadomości. Jestem ważny, a zasługuję na troskę. Moje potrzeby mają znaczenie.
Fundamentalnym elementem tego uzdrowienia jest ponowne nauczenie się zaufania do samego siebie. Po długim okresie, w którym Twoje odczucia i percepcja były kwestionowane, Twój wewnętrzny kompas jest rozregulowany. Zacznij od małych kroków. Zauważaj swoje uczucia bez oceniania ich. Jeśli czujesz smutek, po prostu go nazwij. Czuję smutek. Nie musisz go usprawiedliwiać ani analizować. To radykalny akt uznania własnej wewnętrznej prawdy. To powolna odbudowa wiary w to, że to, co czujesz, jest ważne i prawdziwe. I wreszcie, być może najtrudniejsza i najważniejsza część tej podróży – przebaczenie samemu sobie. Będą nachodzić cię myśli, jak można było na to pozwolić, dlaczego nie odeszło się wcześniej. To głosy wstydu i żalu. Przebaczenie sobie nie oznacza, że zapominasz o bólu. Oznacza, że zdejmujesz z siebie ciężar obwiniania się za to, że nie posiadało się wtedy wiedzy, którą masz teraz. Oznacza to, że patrzysz na swoje przeszłe ja z ogromnym współczuciem, rozumiejąc, że robiło się wszystko, co było w ludzkiej mocy, z zasobami, które wtedy były dostępne, aby przetrwać. Funkcjonowało się w trybie przetrwania, a nie rozwoju. Uznanie tego jest aktem ostatecznego uwolnienia. Proces zdrowienia nie jest linią prostą. Będą dni, kiedy poczujesz siłę i radość, i dni, kiedy stary ból powróci. Bądź dla siebie cierpliwy. Każdy krok, nawet ten najmniejszy, jest krokiem we właściwym kierunku, w kierunku odzyskania siebie. Wyjście z destrukcyjnej dynamiki jest jak powrót do domu po bardzo długiej, wyczerpującej podróży. Bolesne, ale ostatecznie prowadzące do nowego życia. Życia, w którym to ty decydujesz o swoich granicach. Kierujesz się swoimi wartościami i tworzysz relacje oparte na wzajemnym szacunku, radości i prawdziwej, zdrowej miłości. Ta podróż, którą właśnie rozpoczynasz lub przez którą przechodzisz, jest często samotna, ale nie musi tak być. Jeśli ta refleksja poruszyła w tobie jakąś strunę, jeśli w tych słowach udało ci się odnaleźć fragment swojej historii, podziel się nią w komentarzu poniżej, jeśli czujesz się na to gotów. Nie dla oceny, ale dla świadectwa. Twoje słowa mogą być potwierdzeniem dla kogoś innego, kto w tej chwili czuje się zagubiony i myśli, że jest sam. Aby kontynuować tę wspólną ścieżkę wzajemnego wsparcia i głębszego zrozumienia siebie, zapraszam cię do subskrypcji tego kanału. Razem możemy tworzyć przestrzeń, w której każdy głos jest ważny i gdzie każdy krok ku uzdrowieniu jest zauważany i doceniany. Jesteś tutaj mile widziany.